Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pomimo, że być może pogoda na to nie wskazuje, zbliżamy się do połowy maja, a co za tym idzie, jesteśmy na półmetku sezonu hodowlanego. Ciągle jednak napływają do nas liczne zapytania dotyczące inseminacji klaczy, transportu nasienia, metod rozrodu. Chcąc ułatwić szczególnie początkującym hodowcom rozpoczęcie swojej przygody hodowlanej, postanowiliśmy przygotować krótki filmik, podczas którego odpowiemy na frapujące Was pytania. Myśląc o potencjalnym potomstwie od swojej klaczy, przede wszystkim musimy zacząć od kwestii wyboru ogiera. Pamiętajcie, nie ma ogierów najlepszych. Są tylko ogiery, które najbardziej pasują do Waszych klaczy i które dają prawdopodobieństwo uzyskania jak najlepszego potomstwa z danego połączenia. Znacie swoje klacze, ich mocne i słabsze strony, ich rodowody, osiągnięcia, ewentualne poprzednie potomstwo. Dysponując tymi informacjami, możecie z dużym prawdopodobieństwem określić, który ogier byłby dla tej klaczy pożądany, jakiego ogiera warto wykorzystać. Niemniej jednak, jeżeli jesteście początkującymi hodowcami, na pewno warto skorzystać z pomocy fachowców. W naszej stacji świadczymy taką nieodpłatną pomoc i dysponując tymi informacjami, o których wspomniałem, zdjęciami, filmami, danymi z rodowodu, staramy się pomóc Wam dobrać jak najbardziej pasującego ogiera dla Waszych klaczy. W tym celu możecie skorzystać z naszego formularza na stronie, bądź po prostu do nas zadzwonić czy wysłać maila. Zastanawiając się nad dalszymi krokami związanymi z inseminacją, musicie zaplanować to, jaki sposób rozrodu będzie najwłaściwszy. Oczywiście istnieje szereg ogierów dostępnych w metodzie krycia naturalnego. Pozostałe, szczególnie te wyższej klasy, dostępne są w ofercie nasienia świeżego, chłodzonego czy mrożonego. Czym różnią się te rodzaje? Czym różni się inseminacja danym rodzajem nasienia? O tym opowiem już za chwilę, ale w tym celu przeniesiemy się do naszej stacji ogierów. Znajdujemy się w punkcie poboru nasienia stacji ogierów Cichoń-Stallions, a więc miejscu, gdzie pobierane i przygotowywane do wysyłki jest nasienie świeże i chłodzone naszych reproduktorów. Dwa słowa o tym, jakie mamy w ogóle rodzaje nasienia i w jaki sposób może dojść do zapłodnienia klaczy. Pierwszy sposób, najprostszy, ale też powoli odchodzący w zapomnienie z uwagi na wiele wad, jakie mu towarzyszą, to oczywiście krycie naturalne. A więc klacz przywożona jest do ogiera, powinna w tym czasie być w rui. Ogier każdego dnia wykonuje na nią skoki kopulacyjne. Kiedy już klacz tego ogiera odrzuca, jest to znak, że doszło do owulacji i wtedy pozostaje trzymać kciuki za to, żeby to zapłodnienie okazało się pomyślne, o czym można się przekonać po kilkunastu dniach. Metoda ta ma jednak wiele wad związanych przede wszystkim z higieną weterynaryjną i z bezpieczeństwem. Po pierwsze, ryzyko kontuzji dla klaczy, która może przez tego ogiera zostać uszkodzona, ugryziona, poturbowana. Są to sytuacje niezbyt częste, ale niemniej jednak bardzo niebezpieczne. Druga sprawa to ryzyko kontuzji dla ogiera. Czym lepszy ogier, tym cenniejszy i doznanie nawet najmniejszych urazów typu kopnięcie, potknięcie się, gdzieś skręcenie nogi, nie jest sytuacją na pewno pożądaną, dlatego wykorzystanie ogierów jednak przy poborze nasienia do metody inseminacji jest dla nich dużo bezpieczniejsze. Po trzecie, wydajność. Ogier kryjący naturalnie może to nasienie oddawać poprzez krycie klaczy kilka razy dziennie. Historia zna przypadki, gdzie było to robione nawet częściej, ale nie są to sytuacje pożądane. Natomiast w przypadku wykorzystania, pobierania nasienia i wysyłania go, możemy to nasienie wysłać w ciągu jednego dnia, z jednego pobrania, nawet do kilku klaczy bez uszczerbku dla jakości tego nasienia. Kwestia czwarta to logistyka. Krycie naturalne wymaga tego, ażeby klacz przywieźć do punktu kopulacyjnego, gdzie stacjonuje ogier, co związane jest z trudnościami związanymi z transportem, pobytem klaczy na miejscu. W przypadku wysyłki świeżego nasienia unikamy takiej sytuacji. I wreszcie kwestia piąta, a więc ryzyko przenoszenia chorób drogą płciową. Jest to kwestia bardzo istotna i na pewno koronny argument za tym, żeby korzystać z technologii inseminacji. Jednak przy
inseminacji klaczy nie dochodzi do bezpośredniej styczności ogiera z klaczą, co za tym idzie, te choroby nie zostają przenoszone. Ogiery stacjonujące w takiej stacji jak nasza przez cały sezon praktycznie nie mają bezpośredniej styczności z innymi końmi i są utrzymywane w reżimie sanitarnym, co eliminuje ryzyko zakażenia ich chorobami zakaźnymi, a co dalej idzie, przenoszenia tych chorób drogą płciową na klaczy. Dlatego też sytuacją absolutnie niedopuszczalną jest wykorzystywanie tych samych ogierów zarówno do krycia naturalnego, jak i do wysyłki od nich nasienia. Przy kryciu naturalnym klacz z sąsiedztwa może przywieźć chorobę zakaźną, ogier się nią zakazi, a następnie zostanie pobrane i wysłane od niego nasienie na drugi koniec Polski, a wraz z tym nasieniem wyeksportujemy trudną do zwalczenia chorobę zakaźną. Z takimi sytuacjami należy walczyć i w żadnym wypadku nie akceptować tego rodzaju ofert. Wreszcie rodzaje nasienia. Kiedy już mowa o jego pobieraniu, możemy mieć do czynienia z 3 rodzajami nasienia. Nasienie świeże, a więc nasienie uzyskane bezpośrednio po pobraniu tutaj na fantomie. Nasienie, którego nie poddajemy żadnej obróbce, jedynie sprawdzamy jego jakość i wysyłamy je do klaczy, bądź inseminujemy tę klacz na miejscu. Dlaczego na miejscu? Ponieważ nasienie świeże w formie w żaden sposób nie poddanej obróbce może wytrzymać w dobrej jakości zaledwie kilka godzin. Dlatego ważne jest, żeby jak najszybciej trafiło do klaczy. Co za tym idzie, możemy wykorzystać je jedynie do inseminacji klaczy znajdującym się w bliskim sąsiedztwie, gdzie jesteśmy w stanie szybko dostarczyć to nasienie, albo do inseminacji klaczy, które przywożone są tu do naszej stajni i inseminowane przez naszego lekarza na miejscu, o czym za chwilę. Drugi sposób, nasienie chłodzone, a więc nasienie znowu pobrane na fantomie, poddane kontroli jakościowej, ale następnie poddane obróbce, podczas której dodawany jest rozrzedzalnik, który zarazem jest odżywką dla plemników znajdujących się w tym nasieniu. Pozwala im po pierwsze przetrwać dłużej, dając im tak zwane paliwo na to, żeby one przetrwały przez dłuższy czas. Po drugie pozwala na utrzymanie tego nasienia w schłodzonej temperaturze, co zwiększa przeżywalność plemników. Takie nasienie powinno wytrzymać 72 godziny i umożliwia to ta technologia pobranie go dzisiaj, wysłanie na przykład do Niemiec i inseminację klaczy jutro, dalej z dużą skutecznością. Niemniej jednak w naszej stacji, mając na względzie komfort hodowców i lekarzy weterynarii zajmujących się inseminacją, staramy się, ażeby to nasienie nawet w formie schłodzonej trafiało do klaczy na terenie Polski do 12 godzin od jego pobrania. Należy się bowiem liczyć z tym, że nie zawsze ta inseminacja nastąpi na kilka godzin przed owulacją. Może się tak zdarzyć, że lekarz zainseminuje klacz, a owulacja nastąpi dopiero następnego dnia. Dlatego dostarczenie hodowcy jak najświeższego nasienia zwiększa szansę na to, że inseminacja będzie skuteczna, bo plemniki przeżyją w dobrej formie do czasu owulacji. I wreszcie trzecia kwestia, nasienie mrożone. Całkiem inna technologia, całkiem inny sposób konserwacji i przechowywania niż w poprzednich 2 przypadkach. Nie jest to tak, jak niektórym wydaje się i często zadawane są nam takie pytania, że my to nasienie pobrane tutaj dzisiaj możemy umieścić w zamrażarce, ono się zamrozi i będzie to nasienie mrożone. Aby nasienie zamrozić, musi ono być poddane procedurze tak zwanego głębokiego mrożenia, gdzie następnie utrzymywane jest w temperaturze odpowiedniej ciekłemu azotowi, a więc ponad minus 270 stopni. W takiej sytuacji nasienie to może przetrwać nawet 1000 lat bez uszczerbku dla jego jakości, następnie zostać rozmrożone i klacz może zostać zainseminowana. Warto jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół. Przy inseminacji nasieniem świeżym czy chłodzonym inseminacja następuje przed owulacją u klaczy. Natomiast w przypadku inseminacji nasieniem mrożonym inseminuje się bezpośrednio po owulacji. Jest to o tyle ważne, że jeżeli zamierzacie skorzystać z nasienia mrożonego, musicie o tym uprzedzić swojego lekarza weterynarii, który w całkiem odmienny sposób będzie musiał przygotować się do procedury inseminacji. Nasienie mrożone, o ile pozwala nam na wykorzystanie nawet ogierów, które już od nas odeszły, na przykład słynnego totilasa, którego nasienie mrożone znajduje się w naszej ofercie, jest jednak bardziej kłopotliwe, szczególnie pod względem logistycznym. Musi zostać przewożone w specjalnym kontenerze i utrzymywane w ścisłym reżimie temperaturowym, co w warunkach stajennych nie jest łatwe. Dlatego zaleca się, aby inseminacje nasieniem mrożonym wykonywane były przez bardzo doświadczonych lekarzy, a najlepiej w przeznaczonych do tego punktach czy klinikach weterynaryjnych. I wreszcie 2 słowa o tym, jak wygląda taki punkt poboru nasienia. Znajdujemy się w głównej sali, gdzie znajduje się fantom, na który te ogiery wskakują i pobierane od nich jest nasienie za pomocą tzw. sztucznej pochwy.
To pomieszczenie musi być odpowiednio zabezpieczone, przede wszystkim pozwolić na to, ażeby minimalizować ryzyko ewentualnych urazów u ogiera, który będąc takim pomieszczeniem, wiedząc do czego ono służy, też jest troszeczkę bardziej energiczny i mniej przewidywalny niż mogłoby się to na co dzień wydawać. Dlatego wszystkie słupy, wszystkie ściany są odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ewentualnych urazów w przypadku np. kopnięcia czy poślizgnięcia się i wywrócenia ogiera. Również podłoga zabezpieczona jest antypoślizgową gumą, aby zapewnić mu jak największy komfort przybywania tutaj i oddawania nasienia, co przecież nie jest dla niego naturalną sytuacją, że nasienie oddawane ma być na fantomie bez udziału klaczy i bez żadnych tutaj dodatkowych stymulacji. Po pobraniu nasienia trafia ono do laboratoriów. Mamy 2 laboratoria. Pierwsze to laboratorium brudne, gdzie przygotowywany jest cały sprzęt do pobrania tego nasienia, a więc przede wszystkim sztuczna pochwa, która musi być w odpowiedni sposób spreparowana, utrzymywana w odpowiedniej temperaturze. Pochwa opuszcza laboratorium brudne, za jej pomocą pobierane jest tutaj nasienie, które następnie trafia do laboratorium czystego, natomiast ta część brudna, a więc ta, która miała styczność z narządami płciowymi ogiera, z powrotem trafia do laboratorium brudnego. Samo nasienie ląduje w laboratorium czystym, gdzie poddawane jest w pierwszej kolejności kontroli jakości. Za pomocą mikroskopu sprawdzamy gęstość i ruchliwość plemników, chcąc ocenić, jakiej jakości ogier w danym dniu oddał nasienie, co w trakcie sezonu, a nawet w trakcie tygodnia może być zmienne w zależności od obciążenia ogiera, jego formy fizycznej, a nawet formy psychicznej. Po dokonaniu takiej kontroli, o ile nie wysyłamy nasienia świeżego, a więc takie, w które nie dokonamy żadnej ingerencji, musimy ocenić, w jakim stopniu to nasienie może zostać rozcieńczone. Tak jak wspominałem, rozcieńczenie nie ma na celu pogorszenia jakości, ale przedłużenie przeżywalności plemników. Dlatego, mając na względzie obraz zaobserwowany pod mikroskopem, w odpowiednim stosunku dodajemy tego rozcieńczalnika, aby nadal miało ono zachowaną odpowiednią gęstość, niemniej jednak zapewniało tym plemnikom jak najlepsze warunki do przeżycia. W takiej formie, już zabezpieczone w opisanych odpowiednio probówkach, trafia do steropianowego pojemniczka, gdzie wraz z składem chłodzącym jest przechowywany i w ten sposób opuszcza laboratorium czyste, a następnie punkt poboru nasienia, by zostać poddane dalszej dystrybucji i wysłane czy to przesyłką konduktorską, czy kurierem, a następnie trafić do klaczy, gdzie wszystko już w rękach waszego lekarza specjalizującego się w inseminacji. Ale o tym porozmawiamy za chwilę.